Dobra, słuchajcie. Jesteśmy na takim etapie, że mam zdjętą płytę, ale czekam na pierścionki zegara. Niestety miały być w paczce, ale ich nie ma. Więc i tak nie mogę posunąć się dalej, więc pomyślałem, że nagram trochę materiału odnośnie pompy oleju. To jest oryginalna pompa oleju, którą wyjąłem ze swojego motocykla. Wyczyściłem ją. Myślałem, że będę ją zakładał z powrotem. Taki był plan. Nie był to planowany, ale tak to jest, jak się już otwiera motocykl, to różne rzeczy wyjdą. Pokażę Wam, jak to jest zbudowane mniej więcej. O, tutaj widać. Trochę to przybliżę. O, tu jest taka podkładka jeszcze pofalowana. Kolejny separator. Rotor wewnętrzny i zewnętrzny. I teraz tak. Ta pompa miała takie delikatne tutaj. Nie wiem, czy to będzie widać tak do końca. Może trochę widać. Jest trochę przyrysowana w kilku miejscach. Podejrzewam, że te elementy napinacza, które poleciały, gdzieś tu zostały zmielone i to trochę zniszczyły. Ale tutaj jakby nie czuję pod palcem, żeby to były jakieś megarowki. No ale mimo wszystko coś było nie tak, a mam doświadczenie z samochodów, że w przypadku pomp ciśnieniowych czy też podciśnienia, no jak jest nie do końca ok, to może ciśnienie dawać, ale nie takie jak powinno być, nieważne. Normalnie przy tej pompie trzeba wymienić zawsze ten o-ring, on jest w zestawie. Ta pompa tak sobie tutaj, a może to odwinę, wam jeszcze pokażę, jak to tutaj było. Ta pompa tutaj była w jakiś sposób. Jak tak mamy płytę, to pompa tutaj jest o coś takiego. W taki sposób jest przymontowana do płyty. Tutaj mamy ten o-ring taki twardy, który jest do wymiany. I teraz o co chodzi? O ile sam ten korpus jakiś tam wydawał mi się, że nie jest jakiś tragiczny, tutaj jakby zużycie na tych pierścieniach też nie jest tragiczne, jakieś na tych wewnętrznych. One są grubsze, ale ten zewnętrzny pierścień pracujący tutaj przy płycie jest już tak dość mocno. Te rowki są już takie no wyczuwalne pod paznokciem tutaj. I miałem obawę, że to nie może będzie już nie do końca trzymało ciśnienie jak należy. Ciężko powiedzieć, może by było ok, a może by nie było ok. Ale odnośnie samej pompy, no kupiłem nową pompę, zostanie taka pompa zainstalowana. Teoretycznie z tego co piszą powinna być wydajniejsza. Porównałem mniej więcej jakby tutaj tą wysokość z tych korpusów. Wygląda to bardzo podobnie. Myślę, że będzie, mam nadzieję, że będzie ok. No i zainstalujemy tą pompę. Ona jest inaczej zbudowana, że ją tak delikatnie rozbiorę. Muszę uważać na te o-ringi. Ma tutaj taki na kołkach jest to wszystko instalowane i ma jeszcze dodatkowo takie elementy zabezpieczające. Muszę to później złożyć tak jak było. Ale czym się ona różni? Tutaj ma większe te rotory, co powinno generować większe ciśnienie teoretycznie. O, tutaj jest dodatkowo kolejna taki separator i jeszcze większy zestaw rotorów, więc to one są dosyć grube, dużo grubsze od tych
standardowych i no jakby chyba mają mniej zębów i generują większe podciśnienie. Dodatkowo tu jest to o-ringami takimi pooddzielane. No zobaczymy, jak to tam się sprawdzi. Mam nadzieję, że nie będzie za dużego ciśnienia, ale jak już wyczyściłem ten zaworek w płycie, ten pressure relief valve, który zaworek tego, który te nadciśnienie, nazwijmy to, powinien uwalniać, to powinno być ok. Dobra, ja to później złożę. Także pompa będzie wymieniona. To tutaj widzicie, jak zbudowana jest oryginalna pompa. Pompa ma znaczki tutaj nabite. O, takie kropeczki na jednym i na drugim rotorze. Jak je się wyosiuje, to wtedy można ten rotor wprowadzić. On tak po prostu tutaj operuje i generuje ciśnienie w układzie, jak wał się obraca. Także pamiętajcie przy składaniu czy rozkładaniu, żeby tak samo jak została zdemontowana, tak samo ją zmontować. Dodatkowo w instrukcjach są podane tolerancje, jaki luz międzyzębny tutaj powinien być. Ja to zmierzyłem, jestem spokojnie na tej pompie w tolerancjach, ale z racji tego, że jest ona trochę wytarte są te komponenty, już przejechała jednak 50 000, no to pompa poszła do wymiany. Ogólnie mówi się o tym, że znaczkami powinna być znaczkami do góry ta pompa, ale te rotory powinny być włożone, ale powiem szczerze, że u mnie to było inaczej złożone i trzeba to składać tak, jak zostało rozłożone. To takie ślady zużycia byłyby jeszcze akceptowalne z tej strony. To jest tutaj, gdzie o płytę pracuję, ale to już niestety chyba nie przejdzie i no, jest zbyt zużyta, więc poszło do wymiany, że to sobie na pamiątkę zostawię. Jeśli chodzi o tą nową pompę, no jest innej konstrukcji, trzeba będzie ją zainstalować. Tutaj ma te piny, tutaj jeszcze jakiś element. O. Tak ona wygląda. Te piny są osobno. Te piny są osobno. Tutaj mamy rotory. To wszystko trzeba będzie sobie ładnie nasmarować olejem montażowym. Zobaczę, czy tego najpierw nie wyczyszczę z tego, co tu zostało zastosowane, bo tu sucho jak pieprza. To musi... No tutaj jest powierzchnia idealna, no co tu dużo mówić. Zupełnie inna bajka. Są tylko wyczuwalne jakieś, znaczy wyczuwalne ślady z obróbki, ale no, nówka to nówka, no co tu dużo mówić. Tutaj nie ma żadnych rys. Więc będziemy przygotowywać tą pompę do montażu, jak już będę wszystko miał, bo nie chcę za długo czekać, żeby w oleju to leżało. Tutaj akurat nie widać żadnych znaczków, nie ma żadnych punktów. Tutaj są takie płaskie powierzchnie, które trzeba ustawić na wałku później. Więc tutaj chyba większego znaczenia nie ma, jak to się przed pierwszym rozruchem złoży. Najważniejsze, żeby później było tak, jak się należy. O, tu mamy taki separator. Będzie kolejny rotor. To wszystko trzeba będzie później oczywiście wyosiować. Tutaj są piny, które to wszystko takie kołki prowadzące, można to nazwać.
No, tutaj są o-ringi, które no, chyba się nie dało tego inaczej. Które powinny tutaj wpasować się. I jeszcze dodatkowo tutaj mamy taką super wyszlifowaną, elegancko niskiej chropowatości powierzchnię i ona bez żadnego o-ringu powinna ładnie przylegać do tej powierzchni tutaj, więc trzeba mieć pewność, że to wszystko jest ładnie tutaj wyczyszczone dokładnie. No i ta pompka tak sobie tutaj jakoś przyjdzie. No i powinno być, myślę, będzie good. Otwory powinny pasować. Zrobię to wszystko naraz. O. Także no, zobaczymy. Większe ciśnienie, więcej oliwy, mam nadzieję. Tutaj w instrukcji tej pompy było napisane, żeby skorzystać z tych śrub, które były dołączone do zestawu. Więc ja będę na te śruby instalował tą pompę. Nie będę tutaj, jest jasno napisane, żeby nie używać oryginalnych śrub. To tyle.